pionek, który stoi na płasko, a nie tylko się przewraca, bo będą potem reklamacje, że ktoś przegrał przez nas. Tym razem robimy pionki do szachów. Pionki mają powstać z żywicy epoksydowej. Wykorzystamy po prostu formy silikonowe, które wypełnimy żywicą w dwóch kolorach, w czarnym i w białym. Już będziemy zaraz mieszać tą żywicę, ale może dwa słowa o tym, co to jest za żywica. Dostaliśmy ją od tego producenta na testy, przysłali nam taką próbkę żywicy. No i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy ją użyć do jakiegoś projektu. Możemy ją wylewać do 5 cm wysokości. Powinna się bardzo fajnie sprawdzić też do takich elementów, które mają no, dość skomplikowany kształt i no, powinna tam ładnie wpłynąć. Tutaj mamy proporcje 1:3. Za chwilę będziemy też mieszać tą żywicę. Mamy tutaj dwa mieszadła i też ciekawostka, że po prostu są wydrukowane przez nas na drukarce 3D. Dobra, mamy idealnie 300. Tyle powinno być całkowicie wystarczająco. No, tym razem jubilerskie proporcje. Zaczynamy wylewać żywicę. Mamy już przygotowaną czarną żywicę i białą. I skorzystamy chyba tutaj ze strzykawki, bo mam wrażenie, że jak przechylę ten kubeczek i będę wylewał żywicę, to albo ta forma silikonowa się przechyli, albo po prostu ja będę miał trudność z po prostu trafieniem w tą formę. Więc zobaczymy, ile do tej formy będzie wchodzić. No i zaczniemy, powiedzmy, od tych dalszych. Widzimy się za pół godziny chyba, albo za godzinę, bo to trochę się zejdzie. Zrobiliśmy chyba odrobinę za dużo tej żywicy, ale akurat w tym wypadku lepiej za dużo niż za mało. No muszą być wszystkie takie same. W tym momencie zrobię trochę inaczej. Widzę, że łatwiej jest napełnić je do połowy i pościskać te formy, tak żeby te pęcherzyki wyszły same i żeby ta żywica się lepiej rozprowadziła, a później napełnić je już do końca. Wydaje mi się, że tak będzie dużo sprawniej. Ważne też, żeby nie wpuszczać przez strzykawkę zbyt dużo powietrza, czyli nie wyrzucamy wszystkiego z tej strzykawki. Nie ciśniemy jej tak do samego końca. To jest zdecydowanie lepsza metoda, jeżeli tak się ściska te formy. Bąbelki powietrza wychodzą. Zostawiliśmy żywicę do zaschnięcia, do stężenia. Zobaczymy teraz, jak nam pójdzie otwieranie tych prezencików. Słuchajcie, nie jest źle. Nie jest źle. Cofam to. Pomyślałem, że będzie dramat. Jednak silikon to silikon. Zobaczymy, czy taka metoda ściągnięcia tego się sprawdzi. No, słuchajcie. Nie wiem, ocencie sami, ale wygląda nieźle. Jeszcze otworzę teraz tak na szybko jeden biały, bo jestem ciekawy po prostu, jak on wygląda. No i tak wygląda. Naprawdę przyzwoicie. Myślę, że ta żywica się naprawdę fajnie sprawdziła do takich odlewów. I też bardzo fajne te formy na pionki. Zobaczę, jak ten większy nam wyszedł.
Czy to się da zdjąć? Czy to jest jednorazówka? No nie, dało się zdjąć i nawet widać jakieś tutaj detale. No jest to jakiś proces, ale w miarę sprawnie idzie. Kuń. Nieźle wygląda. Błyszczy się. No muszę Wam powiedzieć, że te pionki wyglądają naprawdę nieźle. Nie ma dużo pęcherzyków powietrza. Ładnie się odgazowało wszystko. Błyszczą się. Fajnie to wszystko wyszło. Na pewno się nadaje też do robienia stołów i większych blatów, większych powierzchni. Natomiast tutaj bez jakiegoś bez specjalnych zabiegów, bez wytrząsania tych pęcherzyków powietrza i jakiegoś kombinowania, naprawdę żeśmy zrobili fajne odlewy i wygląda to naprawdę dobrze. Można zobaczyć, czarne robiłem jako pierwsze, a białe jako drugie. I tutaj jest dramat, jeśli chodzi o wylaną żywicę i zmarnowaną żywicę, natomiast tutaj praktycznie nic się nie wylało, a wyszły bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś tam wprawy, żeby to sobie ułożyć. Mamy przygotowane pionki, właściwie odlane, ale został nam ostatni etap, czyli przeszlifowanie tych pionków i usunięcie takich naddatków, które dość łatwo odchodzą, ale trzeba to zrobić w miarę dokładnie i przyszlifować to wszystko, żeby stały na płasko. No ten akurat jest w miarę na płasko, ale jak widzicie one lekko się ruszają, bo to jest po prostu krzywe. Dobra. Mamy te pionki wstępnie przygotowane. Jeszcze je przyszlifujemy na papierze. Wcześniej była szlifierka taśmowa, a teraz już po prostu zwykły kawałek papieru do szlifierki 150. Akurat to jest 320. Potem to czyścimy też zwykłą szmatą i klinem po prostu, albo innym jakimś tam płynem do szyb. Przykleimy od spodu filtr, który akurat mamy tutaj na wymiar. I tak to wygląda. A później przykleimy te filce też na inne pionki. No i na koniec chcieliśmy Wam pokazać, jak takie pionki wyglądają już na szachownicy. Oczywiście ta szachownica jest jeszcze do skończenia, a właściwie ta szachownica jest lekko nieudana. Sfrezowaliśmy ją i pojawiły się różne tutaj pewne niedociągnięcia, ale widać mniej więcej jak te pionki na szachownicy będą się prezentowały, jaką ma wielkość i jak to finalnie wyszło. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie, postaramy się odpowiedzieć i do zobaczenia